Bożena, opowiesz mi, jak się zaczęło twoje życie? Tak, spróbuję. Niedużo wiem na ten temat. Na temat samego początku niedużo wiem, ale zaczęło się w Warszawie w roku 1948. I z rodzicami, którzy oboje przeżyli w Związku Radzieckim, przeżyli okres wojny i zagłady w Związku Radzieckim i oboje potracili rodziny. Oboje byli z Lwowa, nie, przed wojną chyba nie, może się raz spotkali, ale nie znali się. To nie jest tak, że się znali przed wojną dobrze. Mój ojciec był oficerem Ludowego Wojska Polskiego. Takie było wojsko, był oficerem tego wojska. I moja matka mi zawsze mówiła, że ona nie bardzo rozumiała dlaczego, ale on pragnął zostać w tym wojsku i rzeczywiście został i robił w nim taką karierę wojskową, w tym sensie, że kiedy w roku 1954 popełnił samobójstwo, to był już podpułkownikiem. Popełnił samobójstwo, z tego co ja wiem, dlatego, że rok 1954, choć po śmierci Stalina, ale wcale to nie był dobry rok, wręcz odwrotnie. Historycy mi opowiadali, mówili, że ponieważ trwała walka o władzę i w ogóle nie było wiadomo, w którą stronę wszystko ruszy, właściwie był to rok bardziej stalinowski niż za życia Stalina. I mój ojciec dostał taką propozycję, żeby zeznawał na procesie swoich kolegów wojskowych, jakoś tak w większości Żydów, chyba oficerów, no, że są oczywiście szpiegami brytyjskimi, marsjańskimi, co tam chcemy. I to jest ta rama, to jest rama. Reszty nie wiem, reszty mogę... A jak się nazywał twój tata? Mój tata nazywał się Henryk Kew, a w roku którymś, przed moim urodzeniem, zmienił nazwisko, dlatego że wybór był prosty, to znaczy trzeba było zmienić nazwisko na polsko brzmiące, czyli nie brzmiące żydowsko, no żeby zostać w wojsku. Jakoś on widocznie bardzo chciał zostać w tym wojsku, bo zmienił i nazywał się Umiński. Umińska to był wymysł mojej mamy, która nazywa się Pepa Umschweif. Pepa, ale potem wszyscy mówili na nią Pola. Jakaż ta Pepa do niej nie... ale była Pepą. Pepa Umschweif i ja mam taki dokument, który nazywa się Komsomolski bilet. I na tym bilecie komsomolskim zostało UM od Umschweif. I moja matka w słusznym zamiarze chronienia się, przynajmniej przez jakiś czas, do tego UM dopisała resztę i wyszło jej Umińska. Więc ta Umińska jakby już była w rodzinie. Potem wyszła za mojego ojca i też była Kew. No i do momentu, kiedy trzeba było mieć polskie brzmiące nazwisko i znowu wróciła Umińska. Jak Umińska, to Umiński, to już tak zostało. Ja się urodziłam jako Umińska. A w którym roku oni to nazwisko zmienili? Przed moim urodzeniem, czyli w 1947 roku, to znaczy ten rozkaz wojskowy jest z 1947 roku, bo ja w pewnym momencie ten rozkaz po prostu miałam. Wzięłam go więc do ręki i poszłam, z moim synem zresztą, który też bardzo chciał to nazwisko mieć, ma podwójne. I po prostu pokazałam tam w stosownym urzędzie i panie powiedział urzędniczki, tak, to my wiemy, znamy takie przypadki, także dość szybko
dość szybko mogłam wrócić do nazwiska Kew i przez jakiś czas nazywałam się Umińska Kew po to, żeby ludzie, którzy... Ja dużo pisałam o kinie. No już też inne rzeczy napisałam jako Umińska, więc po to, żeby ludzie złączyli jakby ci, którzy się interesują, jako że jestem szeroko znana w wąskich kręgach, to żeby ci, którzy się interesują, mogli złączyć, tak? I potem już tą Umińską ja wyrzuciłam. No i po prostu już od dłuższego czasu jestem po prostu Bożeną Kew. To wracam do rodziny. Moja matka też pochodziła z Lwowa, nie żyje już, pochodziła z Lwowa. Ja bym powiedziała, że to był taki ludek miejski. Ludek miejski to znaczy szewcy, krawcy, rzemieślnicy. Wiem, że moja babcia w czasach Prosperity, to pewnie były lata 20, dzierżawiła prawdopodobnie dużą restaurację, absolutnie w centrum Lwowa, bo to gdzieś było koło opery, czyli naprawdę centrum, no ale ta restauracja zaczęła podupadać chyba z powodu komunistycznej działalności mojego wuja, którego nigdy nie poznałam, bo po prostu zginął w czasie wojny, który był o 17 lat starszy od mojej matki. Wtedy takie bywały różnice między rodzeństwem. I który był komunistą. A znanym w Lwowie i różne były tam procesy, gdzie był głównym oskarżonym i miał taką koncepcję, że będzie na przykład chował, co też nie wymyślne, będzie na przykład chował bibułę komunistyczną pod klapą pianina, które stało w tej restauracji, albo w ogóle gdzieś tam to upychał. No i przychodziła policja, która znajdowała i kawiarnia nosiła wtedy nazwę Wyrywaj, bo jak było widać, że idzie policja, to ktoś krzyczał wyrywaj i wszyscy zainteresowani wyrywali, czyli po prostu no, uciekali na zbity łeb. On miał na imię jak? A to jest dobre pytanie. On miał na imię Salomon, ale to nikt o tym nie pamiętał. Miał pseudonim partyjny, który brzmiał, łatwo się domyślić, bo nie wiem dlaczego to imię jakoś Żydzi lubili, Bronisław, Bronek. I wszyscy mówili na niego Bronek. Moja matka też mówiła Bronek, a nie było to jego prawdziwe imię, ale był Bronkiem. No i restauracja podupadła, między innymi dlatego, że Bronek był aresztowany i na przykład siedział w celi z 14 kolegami i moja babcia, restauratorka, na przykład przynosiła kolację jemu, ale on mówił, że przecież nie będzie jadł sam. No to przynosiła 14 kolacji i to jak tak dłużej potrwało, to po prostu przyczyniało się do pewnej ruiny finansowej kawiarni Wyrywaj. I dlatego w latach 30. to już była dość biedna rodzina. Dość biedna rodzina. Wiem, że starsza siostra mojej matki utrzymywała się na przykład z tego, że robiła rzeczy na drutach, swetry, szaliki, czapki, cokolwiek ktoś chciał. To przed wojną nie było bardzo intratne, to może dzisiaj by było bardzo intratne, wtedy zdecydowanie nie. No a kiedy weszła do Lwowa Armia Czerwona, to wiem, że przez te 2 lata moja matka po prostu pracowała w fabryce jako robotnica. A potem, szczęśliwie dla siebie i z powodu swojej starszej przyjaciółki, po prostu razem z tą fabryką obie się ewakuowały w głąb Związku Radzieckiego. I dzięki temu moja matka była jedyną osobą, która z całej tej rodziny przeżyła. Nikt nie przeżył. Jeden jej brat też uciekł w głąb Związku Radzieckiego, ale tam po prostu umarł. Umarł, nie wiem, z głodu, z chorób.
z ciężkiej pracy. No ale cała reszta rodziny po prostu została zabita, tak jak to było w Lwowie, czyli po prostu Niemcy wygarali ludzi do lasu i tam były egzekucje. Także nie, no mój początek jest taki, można powiedzieć, wesoły. I ja myślę, że ja byłam smutnym dzieckiem. Ja byłam smutnym dzieckiem, dlatego że to nie ma siły, żeby te, jakby to powiedzieć, mroczne opary nie promieniowały i nie zapełniały świadomości, nawet jeżeli rodzice bardzo się starają nie robić tego. Ale i tak nie, no to rodzina to nie teatr, nie da się tam długo grać. Gdybyś miała powiedzieć, co czułeś wtedy od nich, co to płynęło, co czuje takie dziecko? Bardzo trudno mi to zrekonstruować. Ja bym powiedziała inaczej. Kiedy mój ojciec umarł, ja miałam 6 lat i prawdopodobnie w tym wieku dziewczynki uwielbiają tatusiów i ja go uwielbiałam. Z całą pewnością. Zwłaszcza, że on no, nieczęsto pojawiał się w domu, także to także jest powód do uwielbiania, bo był rzadko, ale to znaczy, że wtedy, kiedy był, to mi się to bardzo podobało. Z matką nie umiem tego odtworzyć, ale ja miałam bardzo trudne życie z matką, czego są świadectwa literackie. Ja myślę, że od mojej matki jednak płynęło to, co było w niej, to znaczy depresja, to, że ona była opuszczonym dzieckiem. No, ja miałam matkę, która była opuszczonym dzieckiem, także to jest bardzo trudne dla dzieci. Każdy to wie, kto miał matkę, która jest opuszczonym, czy była opuszczonym dzieckiem. Oczywiście ona dbała o mnie, tak jak się dba o dzieci, natomiast myśmy nigdy nie miały kontaktu. I w tym sensie ja prawdopodobnie wyrastałam w jakiejś okropnej samotności, zwłaszcza po śmierci mojego ojca, który zostawił mi w spadku umiejętność jazdy na rowerze. Umiejętność jazdy na rowerze, taki genderowo to jest takie stereotypowe, ale rzeczywiście to było tak, że mój ojciec, wtedy tak było, że rower taki miał kijek z tyłu, tam się dziecko jechało, się trzymało, potem się puszczało ten kijek i dziecko już sobie pojechało. I ja pamiętam absolutnie taki upajający moment, kiedy mój ojciec puścił i ja pojechałam i jechałam i po prostu frunęłam sobie dalej. I tak do dzisiaj jest, to znaczy ja po prostu jeżdżę na rowerze prawie przez okrągły rok. Miśka tutaj obecna biega za rowerem, tu obecna bardzo ładnie biega za rowerem. Także to się sprawdziło. A po śmierci mojego ojca to było tak, że to nie były to czasy, kiedy dobrze się znano na psychice dzieci. I w związku z tym moja matka uważała, że no, ona kogoś straciła, natomiast ja nic nie wiem i nikogo nie straciłam, co było głęboką nieprawdą. I jakby tak pogłębiło moją samotność po prostu, tak, bo jak się przeżywa, a niewątpliwie przeżywałam żałobę i byłam na nią strasznie wściekła, bo pamiętam, że kiedyś o coś się kłóciłyśmy, ja miałam 7 lat i w pewnym momencie do niej krzyknęłam, że dobrze ci tak, że ci mąż umarł.
I jak to powiedziałam, to skamieniałam i moja matka też. Ale coś do niej dotarło, bo powiedziała do mnie tak, ale Bożusiu, nie można tak mówić. No ale Bożusia w ten sposób wyraziła to, że tobie umarł mąż i dobrze ci tak, bo mnie nie umarł ojciec i ty tego, znaczy umarł mi, ale ty tego nie widzisz. Także nie, no trudno miałam z moją matką. Bardzo chciałam ją wydać za mąż i jak się pojawiali jacyś zalotnicy, to ja udawałam bardzo miłe dziecko i tak jakoś bardzo chciałam, żeby ktoś stanął pomiędzy mną a moją matką i w końcu rzeczywiście ktoś stanął pomiędzy mną a moją matką, czyli mój ojczym, który był komunistą od 13 roku życia i człowiekiem zrobionym nie ze stali, tylko z tytanu. Znaczy absolutnie niezniszczalnym, to znaczy zniszczalnym oczywiście, ale jednocześnie niezniszczalnym, bardzo inteligentnym, dość giętkim, a jednocześnie dość sztywnym, takim ideologicznie i takim prawdziwym self-made manem, to znaczy on po prostu sam studiował, sam się uczył, potem skończył studia, potem zrobił doktorat, a potem został profesorem i wykładał na AWF-ie w Warszawie socjologię i filozofię. I był marksistą. Był marksistą i o 5 rano wstawał i studiował Marksa. I myślę, że zawdzięczam mu sporo takiego poczucia, że myślenie jest dostępne każdemu, mnie też. I mogę myśleć, ponieważ on miał to, co bywa w żydowskich rodzinach, to znaczy poważnie traktował dzieci, które zadają poważne pytania i odpowiadał na nie tak jak umiał, ale poważnie. W związku z tym dyskutowałam z nim od 11 roku życia na różne tematy. I pamiętam, że jak pojechaliśmy kiedyś, ja z nim pojechałam na jakieś wakacje, na jakiś urlop. Ale zanim pojechaliśmy, to ja powiedziałam, że chciałabym jakąś książkę, no, żebym się nie nudziła. Miałam jakieś, ile miałam? 13. I mój ojczym wyjął taki porządny tom Kautsky'ego o przyrodzie i mi to wręczył. To było absolutnie nie na mój poziom, nie na moje możliwości. Ale usiłowałam to czytać. Także miałam od niego taki prezent, który polegał na takim dobrym samopoczuciu wobec własnego intelektu, możliwości myślenia. A powiedz mi, kiedy zostałaś Żydówką? Oj, późno zostałam. Znaczy, to był proces. Był Żydem? Tak, no oczywiście. No, najpierw miał bar micwę w 13 roku życia i zaraz potem w 13 roku życia został komunistą, bo bardzo się interesował najpierw religią, ale potem stwierdził, że nie, już dość tego czekania na Mesjasza. To taka dość niecierpliwy był. Niecierpliwy był. Wielu ludzi wtedy było niecierpliwych, bo no, ich historia czekania była już bardzo długa. Ale on był, znaczy on dobrze myślał. Bardzo dobrze myślał, był realistą. W jakimś stopniu realistą, a w jakimś stopniu oczywiście nieprzytomnym optymistą. I pamiętam, że moja matka z nim odbywała jakieś takie właśnie dysputy, a on mówił na przykład, tu za 10 lat tutaj będzie pełny socjalizm, a moja matka po prostu pokładała się ze śmiechu i mówiła, ale co ty opowiadasz? Ha, ha, ha. On też miał zmienione nazwisko? Nie, on miał swoje nazwisko, miał zmienione imię. Zmienił imię z Izraela na Andrzeja. Nazywał się Andrzej Wol, ale nazwiska nie zmienił, bo nie był w wojsku i nie musiał.
No, mój ojciec też nie musiał, tylko zdecydował, że chce być w tym wojsku. Nie wiem dlaczego naprawdę, bo był człowiekiem, mi się wydaje, że takim delikatnym, subtelnym dość i raczej bym powiedziała, że widzę go jako człowieka, który potrzebuje trochę więcej swobody osobistej niż można uzyskać w wojsku. Nie wiem, co on znalazł w tym wojsku, ale on coś tam znalazł. Dlatego też znalazł, że była wojna, prawdziwa jak najbardziej. No i on przeszedł ten cały szlak bojowy, który wiódł od wsi Leniną do miasta Berlin. I po drodze niewątpliwie działy się różne rzeczy i niewątpliwie tak jak to w wojsku i jak w czasie wojny, jak w armii w czasie wojny jest tak, że żołnierze muszą być razem. Po prostu, prawda, dzisiaj, nie wiem, ty mnie osłaniasz albo, nie wiem, wynosisz, bo mi właśnie, bo mam ranę w nodze, a jutro ja ciebie. Znaczy, ja myślę, że on coś takiego tam znalazł. Jakieś poczucie wspólnoty, o tym Jakieś mówisz, tak? poczucie wspólnoty, tak, tak, które potem musiało mu się rozlatywać. Musiało mu się rozlatywać wtedy, kiedy okazało się, że nie ma jednak wspólnoty z Żydami, bo to tak było, że po prostu tej wspólnoty po tej linii żydowskiej nie było i że jednak Żyd w wojsku polskim nie jest mile widziany, nawet jak już ma wszystko zmienione. Zresztą takie głupie było to. A to zmienianie nazwisk, to ono bardzo długo trwało. Ja mam taką zaprzyjaźnioną pisarkę, która z kolei jest pochodzenia niemieckiego i to jej niemieckie nazwisko jej ojca, który też był w wojsku, zostało tak zmienione, żeby wyglądało jak śląskie. A to już dużo czasu w latach, nie wiem, 70., na początku 80. Także ta mania taka, że w polskim wojsku muszą być sami właśnie Słowianie, bardzo długo trwało. Takie rasistowskie wojsko. No. Powiedz mi, dlaczego tak późno zostałeś Żydówką? Ja weszłam w proces zostawania Żydówką w roku 1968. Kiedy byłam na pierwszym roku studiów, kompletnie mnie nie interesowała ta strona, jakby to powiedzieć, polskiej tradycji. To też w ogóle do mnie nie przemawiała historia, że coś dziady i że tam w czasie przedstawienia coś tam właśnie się dzieje. Natomiast absolutnie interesowało mnie to, że można na przykład wyrzucić ze studiów studenta, dlatego że ma takie, a nie inne przekonanie. To znaczy ja chyba byłam po prostu demokratką. A te nacjonalistyczne rzeczy nie interesowały mnie. I oczywiście ja zawsze wiedziałam, że jestem Żydówką. Ja nawet z matką w 1957 roku byłam w Izraelu. I pamiętam bardzo dobrze ten Izrael, który był krajem socjalistycznym i biednym wtedy. Ale to jakby to nie był temat, to znaczy to nie było grane. A pojechałyście tam wtedy w odwiedziny? Nie. Moja matka wyraźnie pojechała tam po śmierci mojego ojca zobaczyć, czy ona by tam nie mogła zostać. Z jakiegoś powodu uznała, że nie, że to za trudne po prostu. No długo byłyście? No tak ze 2 miesiące, ja myślę, byłyśmy. Bo jakoś ja już wtedy chodziłam do szkoły, tak przyjechałam, to już byłam taka spóźniona. Jakie masz wspomnienia z tego Izraela? No po prostu takiego innego kraju. Inny kraj, światło, inne światło, inne zapachy. No ale jednak ja miałam 7 lat, to także ja dużo pamiętam, ale to oczywiście były takie, znaczy no świetnie pamiętam, już kiedyś nawet o tym mówiłam i potem
dostałam po głowie, zaraz powiem, o czym mówiłam. Otóż mówiłam o tym, że mieszkałam u kuzyna mojego ojca, który też nazywał się Kew, i który oczywiście tam zaszedł, czyli do Jerozolimy, bo tam mieszkał z armią Andersa z kolei. I mieszkał tam w takim willowym domku, który miał parter i pierwsze piętro. On mieszkał na pierwszym piętrze, mieszkali, czyli on i jego żona, na którą ja mówiłam ciocia Hiszpanka, ale ona nie była Hiszpanką, tylko ona była z Argentyny i nie była Żydówką. No i na tym pierwszym piętrze był taki europejski dom, tak jak ja mniej więcej znam z Warszawy. No to szafy, tam nie wiem, biurka, stoły, kuchnia i tak dalej, a na parterze mieszkała dla mnie jakaś bardzo wtedy tajemnicza rodzina, która miała dużo dzieci, z 5 to tak najmniej, z którymi ja trochę się bawiłam, ale byliśmy ograniczeni językiem. Nie znam hebrajskiego, nie znałam. I kiedyś zostałam zaproszona przez mamę rodziny do środka i osłupiałam, bo po prostu tam na dole nie było europejskiego domu, tylko było jedno wielkie pomieszczenie z dużym takim piecem, bo mama rodziny poczęstowała mnie czymś takim jak pita prawdopodobnie, takim chlebkiem wypieczonym. I był ten więc piec, nie było podłogi, było coś w rodzaju klepiska i posłanie, jakieś takie gigantyczne posłanie dla całej rodziny. I oczywiście ja uważałam, że to są Arabowie, ale oni nie mogli być Arabami, bo Arab i Żyd w jednym domu nie stoją. I prawdopodobnie byli to Żydzi z północnej Afryki, nie wiem, Maroko, Algieria, coś takiego. I tak jak powiedziałam, gdzieś to opowiedziałam i ktoś zarzucił, że ja nie wiem, w ogóle sobie kpię z marokańskich Żydów, którzy mają wspaniałą kulturę i tak dalej, czemu ja nigdy nie przeczyłam, ani nie potwierdzałam, ani nie przeczyłam, bo po prostu nie wiem, opowiedziałam to, co zobaczyłam. Więc to oczywiście, że to są takie rzeczy, które strasznie się mocno wbijają w głowę. Na Starym Mieście, na Starym Mieście w Jerozolimie, wtedy kiedy ja tam chodziłam, z jednej strony stali żołnierze izraelscy, a z drugiej strony stali żołnierze jordańscy, bo to było przedzielone i tam od czasu do czasu sobie strzelali. Także to po prostu no, było to widać. Absolutnie mnie zachwycało, że jak armia szła, to armia była złożona z kobiet i mi się to bardzo podobało, że tam takie dziewczyny były w porządku w tej armii. Miałam 7 lat, ale mi się to podobało. No i pamiętam oczywiście, że było dużo światła, że inne światło. I jeszcze coś mi się przypomniało. Otóż, ponieważ ja urodziłam się po wojnie w Polsce, to nie znałam i nie pamiętałam i nie wiedziałam, czym to jest, jak samolot wylądował w Tel Awiwie. Nie, w Jerozolimie, przepraszam. To było małe lotnisko, to nie było to, co dzisiaj, nie było lotniska Ben Guriona. Małe lotnisko w Jerozolimie i na płycie lotniska jacyś panowie w czerni, czarnych, długich takich jakichś płaszczach i w czarnych kapeluszach i tutaj z takimi lokami tańczyli i śpiewali i mnie to absolutnie zatkało, a oczywiście byli to Hasydzi, którzy witali jakiegoś Hasyda, który przyleciał tym samym samolotem, którym ja przyleciałam, bo ten samolot był samolotem z Wiednia. I mnie to przeraziło, to znaczy ja pamiętam, że ja byłam przestraszona patrząc na to, bo to była chyba najbardziej jakaś taka egzotyczna scena, jaką ja w życiu widziałam.
Moja matka, jeśli chodzi o objaśnianie mi rzeczywistości, to nie wyrywała się za bardzo nigdy z objaśnianiem. Więc ja od niej dużo takiej wiedzy życiowej nie wyniosłam, ani nawet nie dowiedziałam się, że na przykład przed wojną w Polsce to nie był taki niezwykły widok. To, co ja właśnie widzę. Więc to pamiętam z tego Izraela. Pamiętam, że się jechało z Tel Awiwu do Jerozolimy taką taksówką i że ja dostałam tam choroby lokomocyjnej. Po prostu co 5 minut żeśmy stawali. Z tego powodu, no takie różne rzeczy pamiętam. Pamiętam Tel Awiw, który był biednym miastem i odwiedziliśmy tam jakiegoś kolegę mojego ojca, który był lwowiakiem. On był Żydem, ale on nie był Żydem. On był lwowskim baciarem. I to była jego tożsamość, to było jego zachowanie. To było po prostu, on nie miał nic innego poza tym. To była cała jego tożsamość. Przypadkiem jeszcze do tego był Żydem, ale oczywiście też był komunistą przedwojennym. Był bardzo dobrym człowiekiem i wybitnie głupim, ale też zabawnym, to znaczy głupim w tym sensie, że nie było, był naprawdę, był głupi. Bywają głupi ludzie. I mieszkał z rodziną w takim jakimś pokoiku, w starej kamienicy, która się cała trzęsła wtedy, kiedy przejeżdżał tramwaj albo autobus, nie pamiętam. Wydaje mi się, że jeździł w Tel Awiwie tramwaj. Oczywiście potem się przyprowadzili do zupełnie innego miejsca. Byłam też oczywiście w jakimś kibucu, które odwiedziłyśmy z moją matką. I ten kibuc dla mnie bardzo mi się kojarzył z wojskiem, bo jak była pora jakiegoś posiłku, to tam wszyscy siedzieli w takiej dużej stołówce i wjeżdżał taki kocioł, taki wojskowy kocioł, z którego tam rozlewano ludziom, nie wiem, drugie danie albo zupę. Tego już nie pamiętam, natomiast pamiętam właśnie ten taki trochę biwakowy, trochę wojskowy, trochę harcerski nastrój tej stołówki, tego kibucu. Podobało ci się? Ja nie wiem, czy mi się podobało mi się, tak. Ale to wszystko to nie było tak, że to mi się podobało. To mnie wszystko zaskakiwało. To wszystko było nowe, to wszystko było inne. No bo po prostu ja byłam z innego kraju, w którym jakby były inne problemy. Ja też to nie bardzo byłam świadoma tych problemów, bo ja naprawdę miałam 7 lat, ale coś mi się niewątpliwie mi się utrwalił kraj pochodzenia wtedy, kiedy zetknęłam się z Izraelem, który jednak był innym krajem, bardzo innym. Jak wróciłyście, to już twoja mama wiedziała, że nie będziecie mieszkać w Izraelu? Tak. Moja mama zdecydowała, że nie, a może jeszcze wtedy nie zdecydowała, bo potem, już dużo potem, to ja na własną rękę odkryłam, iż moja mama w tym Izraelu miała jakiś romans. Moja mama była ładną kobietą, mogła się podobać, ale trudno było też z nią wejść w taki głębszy kontakt. Dlatego mężczyźni, którzy by tego chcieli, to po prostu po jakimś czasie uciekali, a mój ojczym nie potrzebował tego, potrzebował coś innego. I ja zobaczyłam, że moja matka miała tam romans w tym Izraelu. Co to znaczy zobaczyłam? Otworzyłam pewną torebkę i wyjęłam z niej taki plik listów i zaczęłam je czytać. I to były listy miłosne z Izraela i do Izraela, z Izraela, bo ona pisała do Izraela, ale to już po powrocie. One były śliczne, te listy pisane tak pięknym polskim językiem, że ja po prostu je zaczytałam, je na śmierć po prostu. Ale odkryłaś je po powrocie do Polski? Tak, już też miałam więcej lat, jak miałam 7 lat, to gdzie by tam mnie interesowało. Musiałam mieć jakieś 14-15.
wtedy, kiedy dziewczynki interesują się takimi sprawami. I ja myślę, że tam po prostu moja matka, pan był żonaty i ja rozumiem, że moja matka jakby, no skoro on się nie zdecydował, to i ona się nie zdecydowała. To znaczy ona nie czuła się na tyle bezpiecznie, żeby jakby na własną rękę w Izraelu rozpoczynać jakoś wszystko od nowa. No w Polsce oczywiście było tak, że ona miała pracę, mogła zarabiać, miała mieszkanie, to są bardzo ważne jakby infrastruktura życiowa. Jej przyjaciółka zresztą też się nie zdecydowała, ta starsza przyjaciółka, która potem w 1968 roku wyjechała. I mój proces właśnie jakby zostawania Żydówką, jako się rzekło, zaczął się po 1968 roku. A do tego 68 roku byłaś kim? Byłam Żydówką, ale to nie miało, że to nic nie, no to tak nie znaczyło wiele. No, ja byłam Żydówką tak jak, to oczywiście było bardzo nierealistyczne jak na Polskę, ale ja nie wiedziałam o polskich realiach wtedy. No tak jak ktoś może być, nie wiem, no może nie Francuzem, bo to wiadomo, że to jest wysoko w hierarchii, ale no Bułgarem powiedzmy, prawda, albo Serbem, to jest Żydem. Wyglądałaś inaczej niż reszta? O tym nie wiedziałam, dopóki pewien młodzieniec, ale to musiałam mieć 15 lat, właśnie spytał mnie, czy ja nie jestem Żydówką, bo ja mam takie kręcone włosy. I spytał mnie w takim sposób, że ja wiedziałam, że trzeba odpowiedzieć, że nie. I powiedziałam, że nie, ja nie jestem Żydówką. Oczywiście, no, to są wszystko rzeczy, które są wpisane w kulturę, prawda? W kulturę jest wpisany pewien scenariusz. I dopóki nie zaczniesz oporować wobec tego scenariusza, to już musisz mieć jakiś własny kapitał zebrany, no to idziesz scenariuszem. Nie chcę być inna, nie chcę, dlatego się tak pytasz podejrzliwie o te moje włosy kręcone, blond zresztą, bo ja jestem blondynką z pochodzenia. Dlaczego to jest gorzej? Ja natychmiast poczułam, że to pytanie jest pytaniem o to, że ja jestem gorsza. Więc powiedziałam odruchowo, powiedziałam, że nie. A refleksję nad tym wszystkim no, rozpoczęłam dopiero po 1968 roku. W 1968 roku ja czułam, że powinnam wyjechać, że nie powinnam tutaj zostawać, ale to było poczucie. To jest za mało. A z drugiej strony moje potrzeby psychiczne, tak to powiem, nagliły mnie do zupełnie innych poszukiwań. Ja poszukiwałam kogoś, kto byłby nareszcie w funkcji rodzica. Znalazłam kogoś takiego, kto został moim pierwszym mężem. To wszystko było totalnie nietrafne, ale nie można nic poradzić na to, że ma się potrzeby, które są jakby pierwsze. Poza tym, jak ja miałam 20 lat w taki sposób jakby życiowy, no to ja miałam 20 lat tak biologicznie, ale życiowo 15. Intelektualnie może miałam 25. No i tyle, więc ja absolutnie nie mogłam tego zrobić sama. Nie mogłam tego zrobić sama. Moja matka jakoś nie wybierała się. Myślę, że po prostu, że ona nie miała energii jakoś na to. Być może też ona była w jakiś sposób w depresji cały ten czas po śmierci mojego ojca i w bardzo nieudanym małżeństwie z ojczymem, bo to było bardzo nieudane małżeństwo. Więc po 1968 roku po prostu bardzo powoli zaczęłam te wszystkie rzeczy przerabiać, ale też bardzo powoli, bo to był taki sam rytm jak w kulturze polskiej, to znaczy to, co się pojawiało na temat
na przykład Polacy, Żydzi w czasie zagłady, prawda? Jakie mam. No, ja wyszłam z polskiej szkoły, w której po prostu Korczak był, wiadomość o Korczaku była taka, że był bohaterskim człowiekiem, który pojechał z dziećmi, bo nie chciał ich opuścić i nie, to była właśnie to połowa zdania, prawda? Druga połowa powinna brzmieć, no ale sam był Żydem. I być może mógłby się ukryć, no ale wtedy po prostu, jak rozumiem, Korczak byłby po prostu, no następnie by chyba popełnił samobójstwo, prawda, to psychologicznie się nie trzymałoby po prostu kupy. Więc ja wyszłam z takim wyposażeniem, no jak miałam w polskiej szkole i wszyscy, którzy, Mikołaj, ty to wiesz, różnica pomiędzy Żydami, którzy przeżyli w Polsce, a Żydami, którzy przeżyli w Związku Radzieckim była ogromna, jeśli chodzi o świadomość tego, co się działo w Polsce w czasie zagłady. I moi rodzice tego prawdopodobnie nie wiedzieli. Moja matka dowiedziała się absolutnie wszystkiego, zwłaszcza, że po prostu była archiwistką. I od lat chyba późnych 70. pracowała w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Potem była kierowniczką tego archiwum. I ja myślę, że no, absolutnie dowiadywała się jakby w swoim tempie i w swoim rytmie. Ja też dowiadywałam się w swoim tempie i w swoim rytmie. Różnych rzeczy. Bardzo dużo się dowiedziałam od takiego reżysera filmowego, który się nazywał, nie żyje, Michał Nekanda-Trepka. Ja się z Michałem jakby tak trochę kolegowałam, trochę przyjaźniłam. Michał zawsze jakby on dobrym był bardzo dokumentalistą, ale jakby tak nigdy nie był pewny do końca tego, co robi. I zawsze jakby tak prosił mnie na przykład, żeby napisać o filmie coś tam. No to ja pisałam, bo czemu by nie. Ale jednocześnie też rozmawiałam z Michałem, który rozmawiał, do swoich filmów potrzebował, rozmawiał z ludźmi, którzy przeżyli zagładę, czy to byli ludzie w Polsce, czy w Izraelu, czy w Stanach, jeździł. I jego wiedza po prostu tak w latach 80. jego wiedza była bardzo do przodu w stosunku do tego, co można było się dowiedzieć, no tak oficjalnie, prawda, z tego, co było publikowane i tyle, ile się odsłaniało, bo to bardzo powoli się odsłaniało. Polski antysemityzm, wcale nie na wąskiej, jak powiedział Karski, kładce, ale okej, miał na myśli. To metafora była na bardzo szerokim pomoście, po prostu współpracował z Niemcami. I ja bym powiedziała, że ta szerokość tak powoli się przede mną tak odsłaniała. Tak mniej więcej, może ja byłam troszkę do przodu, dopóki jakby z Michałem, ale potem zaczęłam pracować w Żydowskim Instytucie Historycznym. To nie miało nic wspólnego z moją matką, bo ja byłam tam, zawsze byłam tam taką dziwną osobą, która się zajmowała literaturą, ale ze mną pracowali historycy. A ty studiowałaś polonistykę? Ja studiowałam polonistykę i filozofię. Także i rzeczywiście, no ja tam napisałam jakby doktorat, który chyba do dzisiaj jest takim, on jest trochę takim podręcznikiem, to się nazywa Postać cieniem. No i potem coś, co powinno być pracą habilitacyjną, ale z różnych powodów już nie zależało mi, czyli Strażnicy Fatum. To są takie dwie prace o literaturze, ale o literaturze, która też opowiada tylko ta druga książka, o stosunku Polaków do Żydów w czasie zagłady. I z tej literatury, którą pisano zaraz po wojnie,
Można było bardzo dużo wyczytać, tylko że myśmy ją inaczej czytali. No, ja pamiętam, że myśmy, to znaczy taki duży zespół, gdzie byli literaturoznawcy, kulturoznawcy, dwie socjolożki, dwoje historyków i literaturoznawca, który to ogarniał. Dostaliśmy takie stypendium od rządu, zanim wygrał PiS wybory, takie 3-letnie, i przez te 3 lata, że czytaliśmy to, co się czyta, na przykład w szkole się czytało, bo teraz to już chyba prawie nic nie zostało. Na przykład opowiadanie Naukowskiej z medalionów przy torach, nawet sfilmowane przez Brzozowskiego w pewnym momencie. I gdzie Żydówka, która wyskoczyła z pociągu, została postrzelona w kolano i leży przy torach, i taki tłumek ludzi ją otacza, którzy przyszli ze wsi. Ja to czytałam w szkole i nikt nigdy nie zadawał takiego pytania, skąd ci ludzie się tam wzięli. Dlaczego oni tam się zgromadzili wokół tej kobiety? No, zgromadzili się oczywiście wokół tej kobiety, dlatego że już ktoś doniósł granatowej policji, że ona tam jest, a granatowa policja oczywiście musiała donieść Niemcom. Ona tam zresztą się pojawia w tym opowiadaniu, ta granatowa policja, która daje zastrzelić tą kobietę temu, kto chce, kto się tam zgłasza. I myśmy to opowiadanie się czytało w szkole na takiej zasadzie, że no to było naturalne, bo właściwie, że tam jest tłum wokół tej kobiety, no bo to taka sensacja, kobieta leży przy torach postrzelonym kolanem, a to oczywiście nie była żadna sensacja, bo w tej miejscowości to się zdarzało co 3 dni, że ktoś tam leżał zabity albo postrzelony, bo tam ludzie wyskakiwali, bo niedaleko był las. Czyli krótko mówiąc, trzeba było powoli opowiedzieć sobie cały kontekst, prawda, tej informacji, którą się dostawało na temat Polacy, Żydzi w szkole, gdzieś tam dalej, taki komunikat prasowy jest taki komunikat prasowy albo radiowy, który tam brzmi, że tam, nie wiem, no Polacy, pomimo że w Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci, to jednakowoż mają najwięcej drzewek tam w Instytucie Yad Vashem. No i trzeba było następnie rozłożyć to na czynniki pierwsze i powiedzieć, że to jest do kitu, bo to jest. To jest sposób, w jaki sobie radziłaś z tym wszystkim, nie? Taki poznawczy, ale ten 68, on ciebie dotknął jakoś? Coś ci się wydarzyło wtedy, poza tym, że strasznie usłyszałaś, zobaczyłaś, pomyślałaś, nie chcę tu mieszkać? Tak. Czy ciebie osobiście? Co ci się wydarzyło osobiście? Mnie dotknął osobiście, absolutnie dotknął mnie osobiście. I dotknął mnie osobiście, dlatego że był po prostu, jak się go nazywa na Zachodzie, suchym pogromem. No, ja tego oczywiście w ten sposób nie nazywałabym wtedy, ale był po prostu popisem dyskryminacji, antysemityzmu, rasizmu, i to wszystko ja widziałam. I oczywiście bardzo głęboko się obraziłam. Co jest śmieszne, bo pamiętam tak, że mój pierwszy mąż, który właśnie, on już nie żyje, który został no właśnie takim moim wiceojcem, bo ja nie szukałam męża, ja szukałam kogoś, kto byłby ojcem. Bo z ojczymem moja historia też nie najlepiej się zakończyła. To znaczy co? No, molestacją się zakończyła, i przed którą ja musiałam się bronić. Obroniłam się, ale no tu po prostu jako kobieta, że tak powiem, zostałam głęboko zraniona
że się w ogóle do mnie wybierała osoba, która miała być na pozycji ojca, a nie jakiegoś faceta, który mi wparowuje nagi do pokoju w nocy. Więc ja sobie z tym poradziłam, ale wtedy oczywiście szukałam, tym bardziej szukałam kogoś, kto byłby jakby taki trochę aseksualny, ale taki zakorzeniony. No i to mi się udało znaleźć taką osobę. I pamiętam, że właśnie w tym 1968 roku, ja zresztą byłam na strajku studenckim, przychodziłam na ten strajk studencki i usiłowałam się przespać w szatni. Ja wtedy byłam na pierwszym roku psychologii. Byłam na pierwszym roku psychologii, bo filozofia była zamknięta. To były te czasy, kiedy była filozofia zamknięta. Ja chciałam studiować tylko jedynie filozofię. To zawdzięczałam mojemu ojczymowi, że bardzo dobrze wiedziałam, o co mi chodzi, no ale ta filozofia była zamknięta. Z psychologii wyrzucono mnie po pierwszym roku, dlatego że wyższa matematyka była na psychologii. Strasznie wyższa. Statystyka. Nie, oprócz statystyki była matematyka. Potem to zlikwidowano, bo to był koszmar po prostu. Ale ja po prostu tej matematyki nie pokonałam, dlatego że ja już w szkole nie pokonywałam matematyki. Ja po prostu byłam debilem matematycznym. A jakaś ta matematyka po prostu spowodowała, że mnie wyrzucono, bo ja nie mogłam jej zaliczyć. W pewnym momencie nawet już nie chciałam, ale przeniosłam się na polonistykę. To mi się udało, postawili mi taki warunek, że okej, jeśli zrobię w 4 lata. No zrobiłam, oczywiście, że zrobiłam 4 lata tą polonistykę, a potem już były otwarte studia doktoranckie filozoficzne. Potem już jeszcze kilka lat i 2-3 lata już otworzono normalne studia, ale ja jakoś się załapałam na te studia doktoranckie. Podejrzewam dzisiaj, że dzięki pomocy takiego profesora filozofii, który się nazywał Marek Fritzhand i który był kolegą mojego ojca z wojska. Ponieważ, dlaczego to podejrzewam? Dlatego, że na tym roku, na którym ja wylądowałam, ja byłam jedyną osobą, nie, przepraszam, jeszcze był jeden Makary, ale byliśmy niepartyjni. A reszta tych młodych ludzi była partyjna. To bardzo przyzwoici ludzie, bardzo. Do dziś jest jedna z tych osób moją przyjaciółką, a druga też była bardzo bliską. Ja wtedy tego jakby nie ogarniałam, ale myślę, że bez pomocy przyjaciela ojca z wojska po prostu bym tam się nie dostała. Bo to naprawdę nas było na roku, nie wiem, 8 do 10 osób. Także, a zdających było dużo więcej. Myślę, że 10 razy więcej. Także myślę, że... I potem miałam kontakt z profesorem Fritzhandem, który mówił, no widzisz, gdybym zmienił nazwisko, to byłbym dzisiaj generałem, a tak to jestem tylko profesorem filozofii. On był etykiem, profesor Fritzhand, i ja nawet od niego usiłowałam się dowiedzieć trochę, czy może on coś wie więcej na temat tego, co wokół tego mojego ojca, ale on nie wiedział wiele więcej, bo on właśnie wypisał się z wojska w odpowiednim momencie. Został Fritzhandem. I za daleko był od tego, żeby mi móc powiedzieć. A teraz jesteś bardziej Żydówką niż w 68? No, ja jestem w ogóle Żydówką ja o tym prawdopodobnie nie pamiętam, ale jestem Żydówką bardzo sytuacyjnie, więc na pewno jestem dużo bardziej. Bo ja po prostu jakby taką żydowską tożsamość, nie religijną, nie jestem religijna, ale taką bardzo mocno żydowską tożsamość jakby kompletowałam, zdobywałam z tej mojej obrazy najpierw wobec tego, co w 68 jakby
jawiło się moim oczom, uszom i wszystkiemu. A potem jakby przez to, że jakby odkrywałam coraz bardziej tą historię polsko-żydowską, ale to znaczy, że ja odkrywałam tą też hipotetycznie, ale historię własnej rodziny, której, jako się rzekło, nie mam w tej chwili. Znaczy mam syna, ale w takiej żydowskiej rodziny nie mam w ogóle, co zresztą bardzo jest dla mnie smutne. Bardzo bym chciała kogoś mieć. I ja zostałam taką Żydówką w odpowiedzi na antysemityzm, w odpowiedzi na dyskryminację, w odpowiedzi na wszystko, co jest niesprawiedliwe wobec, w związku z czym prawdopodobnie w jakimś momencie musiałam się jakąś odwagą szaleńczą wykazywać i pewnie tak było. Ale typu? No wiesz, jak ja napisałam na przykład utwór o matce i ojczyźnie, to było dość późno w moim życiu, bo on był opublikowany w roku 2008. Ale jak ja to napisałam, gdzie też był taki po prostu hulaj na polski antysemityzm w różnych fazach i odsłonach, i jeszcze do tego hulnęłam na własną matkę, która jednak straciła całą rodzinę. Ja też straciłam, ale ona zawsze mówiła, że to ona straciła. Ona mnie bardzo odcinała. Być może ona uważała, że mnie w ten sposób chroni, ale ona też spowodowała w ten sposób, że ja byłam nieprawdopodobnie samotna. To jak napisałam ten utwór o matce i ojczyźnie, to byłam przerażona tym, co napisałam. Byłam po prostu przerażona. I jedyne co, ja nawet miałam taki pomysł, że to trzeba najpierw może przetłumaczyć na jakieś języki zachodnie, a dopiero z tych języków zachodnich, może jak to tamtego, to wróci tutaj, no ale jakoś to przeszło, ale wcale tak nie gładko przeszło, bo wydawnictwo H-Art z Krakowa, no ale i tam super byli ludzie wtedy, naprawdę, ale też jakby tam powiedzieli, ale wiesz, jakbyś mogła mieć, może ktoś taki znany by ci napisał posłowie, i napisała Janion. Janion do zespołu z Izą Filipiak wtedy, dlatego że Janion wtedy chorowała i one obie napisały. Zresztą uważam, że bardzo dobre posłowie, ale to posłowie było takim parasolem, który to parasol mówił tak: autorka tego utworu nie jest obłąkana, jest ona pisarką, ma takie i takie cele, no krótko mówiąc, tak, parasol. Ja się rozluźniłam już potem, kiedy się okazało na przykład, że to jest bardzo atrakcyjne dla teatru. To nie było w ogóle pisane dla teatru. Że to jest atrakcyjne dla teatru i pewnie zgłosiło się do mnie ze 4 reżyserów teatralnych, a realizacji miało 2 i to takie duże. To jakby to mi pomogło, ale no i jak się już coś takiego zrobi, że przekracza się taką linię, którą samemu się uważa za tą czerwoną linię, to potem to już dalej się nie czuje tej własnej odwagi. To już po prostu już przekroczone, już idziesz, można powiedzieć, no tak idziesz jak kierunek sobie wyznaczyłaś sama. Dowiedziałaś się czegoś o sobie po napisaniu tego, czy w trakcie pisania? Ja się dowiadywałam bardzo dużo o sobie przez 7 lat chodzenia na psychoanalizę, żeby sobie poradzić z historią i z mamusią. To wtedy się dowiadywałam oczywiście. Ja się dowiadywałam wtedy tego, co w ogóle dowiadują się ludzie w trakcie psychoanalizy, bo są różne terapie, ale ja uważam, że ta jest taka naprawdę głęboka i szarpiąca. To znaczy, że
historia, z którą się przychodzi, taka własna historia, z którą się przychodzi, też jest taką historią do dekonstrukcji albo rozwalenia i złożenia zupełnie innych elementów. I oczywiście to rozkładanie i składanie z innych elementów jest nieprawdopodobnie bolesne. No i było nieprawdopodobnie bolesne, ale już miałam to przerobione, już miałam świadomość pewną. I ja myślę też, że no mam taką dość poważną świadomość, jakby to powiedzieć, względem Żydów jest zrobiona polska kultura. Znaczy, no, myślę, że czytam ją dość biegle i bez czarowania się. Jest zrobiona potwornie, no, jest zrobiona po prostu z głębokiej nienawiści, pogardy, uprzedzeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie ma co mówić, także w międzyczasie zostałam też oczywiście badaczką kultury w tym aspekcie. Także tak, no wtedy się dowiadywałam, ale niekoniecznie o sobie. Ja o sobie to trochę wiem. Trochę wiem. Prawdopodobnie nie wiedziałam, że jestem osobą, tego absolutnie nie przypuszczałam, która może zrobić użytek z osobistej, bardzo bolesnej historii, że mogę ją pokazać, że mogę ją, no oczywiście przebrawszy ją w język, bo to jest ochrona, to jest osłona tej historii, ten język, którego tam używałam jako poetka z pochodzenia, bowiem dysponuję dość takim pienistym językiem. I ten język oczywiście jest osłoną, prawda? To jest to, co cię chroni, to, że nie jesteś naga. Ale to jest absolutnie, tego nie wiedziałam o sobie, że jestem taką osobą, która jakby to pokaże. Że ja mogę pokazać tą swoją historię. Ale ja myślę, że w ogóle my żyjemy w takich czasach, że pisarze bardzo często pokazują swoje historie, dlatego że pewnie nie tylko pisarze, ale artyści, pisarze dość często, dlatego że ta wiedza, której jesteśmy pewni, bardzo się kurczy. I w końcu ona się zamyka na nas samych. Znaczy, najpewniejsze jest to, co ja wiem o sobie, o swojej historii i tak dalej. Oczywiście w kontekście pewnym, prawda? Te konteksty są bardzo ważne. Dla mnie był bardzo ważny ten kontekst żydowski. No, jak dzisiaj spojrzysz na polską kulturę, to widać, że co się wydaje. Chamstwo, chłopstwo, pańszczyzna, chłopki. Prawda? I to są przeboje, dlatego że Polacy też muszą sobie kontekst odbudować. Kontekst kulturowy muszą sobie odbudować. A ja sobie budowałam ten kulturowy kontekst żydowski oczywiście. Tam, gdzie ja go pewnie podjęłam, tam, gdzie on się urwał. Czyli na takiej częściowo asymilowanej rodzinie, częściowo dlatego, że ta rodzina moja przedwojenna, pewnie z obu stron, to byli ludzie, którzy czuli się Żydami, to młodsze pokolenie nie było religijne, mogli być komunistami, mogli nie być, ale byli tak lewicowi no to ja tutaj podjęłam. To znaczy uważam się za osobę absolutnie lewicową w taki jakiś naturalny sposób, ale co to znaczy, to trzeba by dzisiaj bardzo uzgadniać, tak, bo to nie jest nic, co jest z góry zdefiniowane. Nie jestem religijna w żadnym sensie. Tak jak kiedyś Gombrowicz o sobie powiedział, że jest takim człowiekiem, któremu religia nigdy nie była potrzebna przez 5 minut nawet. Ja jestem jakimś podobnym typem i pamiętam, że
Ja jako dziecko, bo ja mieszkałam niedaleko, no, na ulicy Mokotowskiej, niedaleko tego dużego kościoła, który jest na Placu Zbawiciela. No i tam udałam się kiedyś do tego kościoła, ponieważ była opowieść o wodzie święconej. Gdzieś usłyszałam, że jest woda święcona. Byłam strasznie ciekawa, jak ta woda święcona wygląda. Wyobrażałam sobie jakąś, nie wiem, taką błyszczącą, jakby cekiny, takie, coś takiego, że ona jest taka święcona. No i weszłam do tego kościoła, zobaczyłam tą wodę święconą, strasznie się rozczarowałam, bo tam ona była taka omszała, taka oślizgła, bo nie wycierali takiej kamiennej misy, ale przyszła zakonnica i dała mi taki obrazek, no z Matką Boską chyba obrazek dostałam. No i wzięłam sobie ten obrazek, tam Matka Boska, nawet sobie powiesiłam. Moja matka zawsze mówiła, że ona nie ingeruje, tu miała, bardzo dobra była tutaj, ona nie ingeruje, ja mogę sobie wybrać, co mi się podoba. Tak powisiała 2 dni ta Matka Boska i ja tak na nią patrzyłam i ja poczułam, że ona to jest taka sama postać jak Królowa Śniegu Andersena, że ona należy do tego świata fikcyjnego, nie tego rzeczywistego. I to było takie po prostu ze mnie takie poczucie, że to są takie postacie właśnie tak jak w tych bajkach, to są postacie z bajek. Nie należą do świata rzeczywistego, chyba ją zdjęłam, bo nie grała dla mnie. Nie grała dla mnie. Także tak to było i to naprawdę było moja matka nie komentowała. Moja matka w ogóle za mało komentowała. A byłam wtedy przez 2 lata, mieszkałyśmy same ze sobą i to właśnie był ten okres, kiedy ja marzyłam o tym, żeby ją wydać za mąż. Potem się udało już wreszcie właśnie wydać ją za mąż. To wróciłam tu i wracam do tego konstruowania tej tożsamości żydowskiej, no z buntu ona jest. Oczywiście ona jest z buntu. Z buntu, z obrazy. Ale też myślę, że ona się potem tak oderwała też już od tego polskiego kontekstu. Ale z buntu przeciwko Polsce? Oczywiście przeciwko antysemityzmowi. Nie tyle przeciwko Polsce, ile przeciwko antysemityzmowi. O tyle przeciwko Polsce, o ile Polski nie daje się pomyśleć bez antysemityzmu. Myślę, że się nie daje. Kultury polskiej nie daje się pomyśleć bez antysemityzmu. Po prostu co jakby, nie wiem, ze śledzia tam te wszystkie, ten szkielet mu wyrwać, no. Także to polski Kościół też oczywiście jest jakby z tym bardzo głęboko spięty. Z nacjonalizmem, z antysemityzmem. Tak. Powiedz, a miałaś po 68 jeszcze takie okresy, kiedy myślałaś o wyjeździe? Mnóstwo. Ja nie wyjechałam przypadkiem. Ja po prostu... Raz nie wyjechałaś przypadkiem? Raz nie, no jakieś 4 albo 5. Po pierwsze, ja cały czas jakby tak ze sobą knułam, jak już byłam, że tak powiem, rozwiedziona i bardziej samodzielna. Ale tak, ja miałam bardzo poważną chorobę jelit, bardzo poważną, która w pewnym momencie no po prostu spowodowała, że ja nie mogłam mieć planów nawet na 2 dni do przodu, bo nie wiedziałam co. To się skończyło, ja chorowałam na to z 15 lat. Skończyło się bardzo poważną operacją, która mnie w pewnym sensie wyzwoliła. Ja się rzucałam w jakieś... Ja się rzucałam po prostu w jakieś takie przedsięwzięcia absolutnie powyżej swoich możliwości. Pamiętam, że raz ja myślałam tylko tak, dobra, ja tylko wyjadę, to już potem sobie ja coś zrobię już potem, żeby nie wrócić. I już było tak, że mieszkanie było prawie wynajęte i ja miałam jechać na rok na Uniwersytet Bloomington,
gdzie miałam uczyć języka polskiego, czego nigdy nie robiłam, ale uniwersytet poszukiwał osobowości i żeby uczyć też kultury, bo studenci narzekali, że sam język polski to jest nudne. Ja kupiłam sobie podręczników do tego nauczania, wszystkiego, mieszkanie wynajęte, pomyślałam, dobrze, tylko ja tam posiedzę, ja już nie wrócę. Ale okazało się, że trzeba następnie pójść na rozmowę z profesorami od nauczania cudzoziemców języka polskiego. Bardzo byli życzliwi ci profesorowie i mili i pytali mnie, czy ja kiedykolwiek uczyłam jakiegokolwiek języka. Musiałam powiedzieć zgodnie z prawdą, że nie. Nie uczyłam. Uczyłam w ogóle, to uczyłam, ale nie języka. No po prostu nie. Okazało się, że nie. Uniwersytet był bardzo niezadowolony, a to była Fundacja Kościuszkowska, ale profesorowie mieli swoich kandydatów i no, pojechał ktoś, kto dobrze nauczał języka. Czyli uniwersytet był niezadowolony, ale nie oni decydowali. Więc to była jedna wyprawa, po prostu taka, która nie doszła do skutku. No, druga to po prostu można się uśmiać, to jeszcze coś było po drodze. Druga to była taka, że już było wszystko umówione i ja tuż przed pandemią miałam pół roku na Uniwersytecie w Jerozolimie. Już podpisane, zaklepane. Po czym nastała pandemia, to przesunięto. Profesor, który chciał ten program, po angielsku oczywiście, powrócił tymczasem na swój macierzysty uniwersytet, jeden z dużych amerykańskich uniwersytetów, a ci, którzy tam się pojawili na jego miejsce, byli zainteresowani Rosja, Ukraina, już Polska nie była. Ja miałam strasznego pecha, mówiąc inaczej, bo ja byłam gotowa rzucić się naprawdę głową do suchego basenu. Wszystko jedno, mogłam uczyć węże tańczyć. Ale to było wszystko metodą, żeby wyjechać tak, i zostać? Tak, w moim przekonaniu, tak. Tak, znaczy ja po to robiłam. Ja nie chciałam uczyć języka polskiego na uniwersytecie w Bloomington, bo mnie to w ogóle nie ciekawiło i nigdy tego nie robiłam. I tu profesorowie od lingwistyki mieli rację. Nawet bardzo mi chcieli pomóc. I pan mówił, a na pewno nikogo, może kogoś, może pani angielskiego uczyła? Ja mówię, nie, no, filozofii uczyłam, genderu uczyłam, ale języka nie uczyłam. Będziesz próbować? Nie, już jestem chyba nie w tym wieku, żeby móc spróbować. Nie. Jak bardzo nie chcesz tu mieszkać? To nie o to chodzi. Chodzi o pewną ilość energii, którą musisz w to włożyć. Ja prawdopodobnie nie mam już tej ilości energii. A poza tym mój partner długoletni, czyli Jarosław, myśmy się wymienili. To znaczy, jak ja przestałam chorować, to są takie poważne autoimmunologiczne choroby, to on zaczął chorować na stwardnienie rozsiane. I nie jest człowiekiem, którego można zmobilizować, bo to... Znaczy ja myślę, że nie, że ta sprawa jest przegrana po prostu i trudno. Ja też wtedy, kiedy do tej Ameryki tak się wybierałam, to ze 2 razy się wybierałam, to ja w ogóle zapomniałam o tym, że mam matkę. I kiedy się posypała ta historia z uniwersytetem w Bloomington, ja zobaczyłam moją matkę i zobaczyłam, że ona jest stara. I pomyślałam, no dobra, ale jak to ma być tutaj? No co, syn mój będzie się nią zajmował? To trochę tak głupio. A to nie był jeszcze argument decydujący. Gdyby mi się udało, to by mi się udało. To już bym dalej się zastanawiała. Nie udało mi się. Żałujesz, że żaden z tych razów się nie udał? No żałuję Stanów Zjednoczonych, tak. Strasznie żałuję, że tej Jerozolimy. Strasznie, bo to naprawdę był mój... Tam nie musiałam uczyć nikogo języka. To był mój autorski program według książki, którego chciał ten Izraelczyk, z którym się, profesor od slawistyki, z którym się umawiałam. I to byłoby fantastyczne dla mnie. I gdybym już tam była, to oczywiście kombinowałabym, czy nie można by zostać i jak to zrobić.
No ale to też już jednak ja naprawdę mam 77 lat, to jest dużo. Może ja wyglądam na mniej, ale tyle mam. I w związku z tym ja nie sądzę. Chyba żeby jak Iza Filipiak kiedyś powiedziała, och, żeby mnie wyrzucili z tego kraju. Och, żeby mnie wyrzucili, to wtedy było fantastycznie, bo jakby mnie wyrzucili, no to bym tak, to natychmiast. Ale ci, których wyrzucali, nie byli szczęśliwi. Nie, nie byli oczywiście, ale oni byli dużo młodsi i głupi. A Musieli chwilę poczekać na szczęście. musieli chwilę poczekać a też byli bardzo obrażeni na Polskę. Moja przyjaciółka Bronka, już niestety w tym roku umarła, po prostu umarła za wcześnie i niedobrze się to bardzo stało, bo nie dała rady z rakiem. Moja przyjaciółka Bronka była bardzo urażona na Polskę, wyjechała w 1968 roku, ale wyjechała właśnie tak, jak wyjeżdżali ludzie z mojego pokolenia, to znaczy rodzice brali ich za kark. Tak, tata brał za kołnierz i mówił, a tata akurat był świetnym germanistą i tłumaczem Kafki i Heinego z niemieckiego na polski i profesorem i po prostu był profesorem Stony Brook i jakby było wszystko, rama była zrobiona i tata ją po prostu wziął za kołnierz i wyjechał. Bo ja nie wiem, czy ona sama z siebie by chciała, bo to jednak no myśli się inaczej, jak się ma 18 albo 19 lat, albo 20. Myśli się inaczej. Była zadowolona? Ona wyjeżdżając, czy była zadowolona? No była zadowolona, że nie mieszka w Polsce. Ale jest jeszcze pytanie, czy była zadowolona ze swojego życia. Prawda? A to już jest inne pytanie, więc to zawsze jest jakby takie, tak, była zadowolona, dlatego że zrobiła taką samą drogę, jaką ja odbyłam tutaj, bo ja mieszkam w Polsce, ale jestem imigrantką. Znaczy ja takie robię rzeczy, które robią ludzie poza Polską. To by w tym sensie była zadowolona, oczywiście. Ale mówisz, że ty robisz takie rzeczy w sensie naukowym, czy... Świadomości naukowym, no nie, bo inni też to robią. I to, co chciałam powiedzieć, że w 1968 roku, ja pamiętam... Jeszcze, przepraszam, żeby zrozumieć. Tak. Mówisz o drodze, którą przechodzisz, tak? Tak. O sposobie, w którym przechodzisz tą drogę. Tak, ale też takim, znaczy, bo to jest tak, już mówię, jak to jest. Może dlatego, że też ja tak usiłowałam wyjechać z tej Polski, ale bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często jest tak, że Żydzi, którzy mieszkają w Polsce, których jest, jak wiadomo, bardzo, bardzo niewielu, jak na lekarstwo, ale niektórzy z nich muszą jednak, chcą mieć takie pocieszenie, że nie jest tak źle. Chcą takie mieć pocieszenie. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Nie, wcale Polacy nie są. Nie jest tak, że każdy jest albo co drugi antysemitą. Ja z jakiegoś powodu nie potrzebuję tego pocieszenia. A nawet go nie chcę. O tak to powiem. Nie chcę. Nie chcę go. I to dlatego mówię, że ja mam taki stosunek, jakbym była emigrantką. Bo tu nie wszyscy tak mają, ale część ludzi tak ma, że trochę się trzeba pocieszyć. A to, co chciałam powiedzieć, to, że tak jak w 1968 roku rozwiązano Wydział Psychologii, jeszcze jakieś rozwiązano, ale filozofia, już nie było filozofii, już nie było. Dlatego ja nie zdawałam na filozofię, bo jej nie było. Ale chyba socjologię rozwiązano, psychologię rozwiązano i wypuszczono nas tak na zieloną trawę, żebyśmy sobie tam ochłonęli.
Myśmy wyjechali taką wielką grupą, dużą taką grupą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Ładne miejsce, strasznie zimny kwiecień był to. I ja pamiętam taki jakiś spacer w takim potwornie ponurym nastroju na temat tego, co się dzieje, był ten ponury nastrój. Ale ten ponury nastrój to właśnie byłam ja, następnie mój mąż pierwszy, który był kompletnie polski, i jego przyjaciel, który też był kompletnie polski. I oni byli strasznie jacyś też nieszczęśliwi, niezadowoleni. A z moimi kolegami z psychologii, miałam takiego kolegę, super inteligentny, który mówił, no ale wiesz, no nie wszyscy Polacy są antysemitami. I ja mówiłam, oczywiście, że nie wszyscy. No bo, prawda, no przecież Korczak pojechał z dziećmi do Treblinki, no wiadomo, że nie wszyscy. Także tak to wyglądało. Jakiś strasznie smutny kwiecień to był. I też pamiętam, że no po prostu moje życie opustoszało w dużym stopniu, ponieważ wyjechało bardzo wielu ludzi, których ja znałam, z niektórymi się przyjaźniłam, innych po prostu znałam. Wyjechała taka moja przyszywana ciocia, z którą moja matka właśnie przeżyła całą wojnę w Związku Radzieckim. Ja oczywiście, przedtem ja oczywiście miałam świadomość, że są Żydzi i że oni są trochę inni niż Polacy, bo na przykład jedzą coś innego i do tej mojej cioci, jak się przychodziło, ona przyjmowała, robiła takie niedzielne obiady, bo tam takie różne były inne rzeczy do jedzenia niż gdzie indziej. Bardzo to ja zwracałam uwagę na to, bo ja zawsze jakoś miałam coś z żołądkiem albo z jelitami do czynienia, więc bardzo zwracałam uwagę, co tam jest do jedzenia smacznego, bo nie wolno mi było jeść smacznych rzeczy, tylko dietetyczne. No widziałam, że jest inaczej, że ludzie, którzy tam przychodzą, mówią trochę inaczej. Moja matka zresztą mówiła po lwowsku. I tupała nogą, mówiła tajoj. A ja mówiłam, nie rób tak, bo się wstydziłam, bo inne matki tak nie robiły, tylko moja tak robiła, więc ja nie chciałam, żeby ona pokazywała, że jest taka inna. Ale to wtedy byłam nieduża i musiało być tak samo. No potem już nie musiało być tak samo. Krótko mówiąc, to wszystko zniknęło, no, to się gdzieś rozmyło się i jakby ja zostałam taka osierocona jakby po raz drugi. No bo po raz pierwszy to niewątpliwie był mój ojciec. Ale tutaj było po raz drugi, więc gdyby nie to, że szalenie byłam właśnie zakochana w tym, kogo wybrałam sobie na opiekuna dorosłego, no on nie wiedział, on myślał, że on będzie moim mężem, a miał być kim innym. I do pewnego momentu to się udawało, ale potem już nie. Więc to taka była droga. A teraz to ja po prostu, jakby to powiedzieć, to jest opisane. Ja jestem taką, ja to nawet kiedyś powiedziałam, ja jestem taką, bo bycie Żydem jest kontekstualne. Prawda? Możesz sobie być Żydem w Stanach Zjednoczonych, i no po prostu jesteś sobie tym Żydem, no wiadomo, że tam jakby niekoniecznie ci tam tak często opowiadają jak w Polsce o tym, jak to Żydzi rządzą światem. Ale potem jest wojna Izraela z Hamasem i z Palestyną, dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją i ten kontekst w Stanach się zmienia, robi się inaczej. Więc krótko mówiąc, jednak Żydem jest się bardzo kontekstualnie, zależnie od kultury. Inaczej jest się Żydem we Francji na pewno, inaczej jest się w Anglii, gdzie tak znowu nie trzeba podskakiwać, bo nie lubimy. Na pewno inaczej jest się w Polsce i pewną odpowiedzią na to, co oferuje Żydom polska kultura, jest znikoma ilość Żydów w Polsce, no po prostu.
Tak to widzę.